tym filmie wytłumaczę Ci, na co zwrócić uwagę przy wyborze miejsca na bazę w grze Card Survival Fantasy Forest, tak by w przyszłości uniknąć niemiłych niespodzianek. Pamiętaj tylko, że gra ciągle się rozwija i niektóre z tych mechanik mogą zostać zmienione za jakiś czas. Przy wyborze miejsca na bazę bardzo ważnym czynnikiem jest ilość naturalnego światła w nocy, które pozwoli Ci poruszać się po lesie lub wytwarzać i budować. Możesz poruszać się wzdłuż rzeki lub jeziora po ciemku, jednak zajmuje to 15 minut więcej czasu. Aktualnie da się przejść w taki sposób całą mapę, od północnego do południowego końca. Jest tam również naturalne światło, pozwalające na wytwarzanie i budowanie po zachodzie słońca. Możesz również popłynąć na wyspę i z powrotem. Na polanach również widzisz, co robisz i możesz ją opuścić bez gubienia się, jednak działa to tylko w jedną stronę. Jeśli dwie polany są położone obok siebie, możesz swobodnie poruszać się między nimi o każdej porze dnia i nocy. Na chwilę obecną działa to pomiędzy tymi trzema lokacjami, a także tymi dwoma. Nie możesz jednak przejść z nad wody na polanę bez możliwości zgubienia się po drodze. Błogosławieństwo księżyca poprawia nieco Twoje widzenie w ciemnościach, ale to pozwala tylko na poruszanie się pomiędzy lokacjami. Ścieżki również pozwalają poruszać się po ciemku, bez zgubienia się i w dodatku szybciej. Jednak zbudowanie ich trochę zajmuje. Przy wyborze miejsca na bazę warto rozważyć osiedlenie się przy jakimś źródle wodnym. Istnieją jednak pewne minusy niektórych lokacji, o których warto wiedzieć z wyprzedzeniem. Mieszkając w dole rzeki, musisz mieć na uwadze, że tamte tereny co roku nawiedza powódź. Informuje o tym taka ikonka rzeki. By zabezpieczyć swoje mienie, musisz wybudować groblę i pamiętać o jej regularnym serwisowaniu przy użyciu suchej ziemi. W górze rzeki, czyli na północ od wodospadu, ten problem nie występuje. Warto jednak rozważyć mieszkanie tutaj lub chociaż bazę wypadową, ze względu na większą dostępność dobrego pożywienia i zasobów. Jeśli zdecydujesz się na mieszkanie nad jeziorem, na bagnach lub nad stawem, miej na uwadze, że przez część roku panuje tam plaga komarów. Możesz się przed nimi ochronić, używając błogosławieństwa żaby lub różnego rodzaju odstraszaczy owadów. Jest jeszcze strumień, który pojawia się po deszczu lub podczas roztopów. Znajdziesz go w tej części mapy. Jeśli jednak zdecydujesz się na mieszkanie z dala od wody, zawsze możesz zbudować swój własny zbiornik na wodę, który napełni się podczas deszczu. Wybierając miejsce na bazę, warto zadać sobie pytanie, czy jesteś w stanie w łatwy sposób zgromadzić tam odpowiednią ilość materiałów budowlanych. Możesz też rozważyć zatrzymanie się przez jakiś czas w jednej z niezamieszkałych jaskiń. Zawsze to jakiś dach nad głową i odrobina izolacji termicznej. W niektórych można nawet zrobić drzwi, by zapewnić sobie ochronę przed zwierzętami. Weź również pod uwagę bezpieczeństwo i możliwość ogrodzenia Twojej lokacji za pomocą płotków zaganiających do pułapek.
Zwierzęta instynktownie unikają przechodzenia przez nie, jeśli mają inny wybór. W pewnym stopniu ochroni to również Twoje plony przed zjedzeniem. Dlatego dobrze jest wybudować się w lokacji z jednym lub 2 wyjściami. Wybudowanie dużej ilości pułapek w sąsiednich lokacjach również powinno pomóc. Oto kilka polecanych przeze mnie lokacji, które warto wziąć pod uwagę. Jeśli grasz postacią myśliwego, serdecznie polecam River Pass. Posiada jaskinie, swobodny dostęp do wody, a czyszczenie tej lokacji daje dużą ilość kamieni, odrobinę krzemienia i rudy miedzi. I oczywiście jest odporna na powodzie. Ma ona jednak nieco minusów, takich jak utrudnione zdobywanie pożywienia i konieczność importowania trzciny z innych lokacji. Sąsiadujące ze sobą polany przy Moon Hills również są warte rozważenia ze względu na łatwość poruszania się w tym obszarze. Trzeba tam jednak wybudować zbiornik na wodę i dostarczyć materiału na budowę bazy, co może być uciążliwe. Secret Grove możesz łatwo ogrodzić lub zastawić pułapkami ze względu na jedno wejście. Możesz również wybudować ścieżkę i powiększyć teren o Green Falls. W takim przypadku pamiętaj jednak o wybudowaniu grobli. Domyślna lokacja startowa River Clearing również jest całkiem niezłą opcją, o ile nie zaczynasz na wiosnę, bo powódź zabierze Ci wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny i pomógł Ci uniknąć niemiłych niespodzianek. A jeśli chcesz poznać podstawy działania magii, koniecznie obejrzyj ten film.